Dobra, to teraz już jesteśmy live. Przepraszamy za te 3 minuty opóźnienia, ale cieszcie się, bo nie słyszeliście wszystkich naszych żałosnych żartów pomiędzy mną i Arkadiuszem. Byliśmy przekonani, że nas słychać, byliśmy przekonani, że jesteśmy już live, natomiast okazało się, że wcale live nie byliśmy. Także powtórzcie, jakbyśmy mogli teraz uzyskać potwierdzenie, że nas widzicie, że nas słyszycie i że ten webinar o analityce danych w Twoim biznesie teraz słychać. Jest. Dobrze, że nie zacząłem części merytorycznej. Wszystko jest ok. Dziękuję Grzegorzu, dziękuję Patrycjo. No to prosiliśmy Was, żebyście wpisywali miasta, z których się łączycie. Prosiliśmy Was, żebyście wpisywali co jedliście na śniadanie, żeby rozruszać ten czat, ale się tak okazało, że nas nie słyszeliście, a nie, że nie byliście aktywną publiką tego webinaru. Po prostu technicznie ktoś nie kliknąłem gdzieś. Rozpocznijmy. Przedstawimy się jeszcze raz, chwilkę. Tak, a więc słuchajcie, ja nazywam się Michał Korba, natomiast w strefie zawodowej jestem znany jako Mike Korba i jestem jednym z współtwórców narzędzia do marketing automation user.com. I jest ze mną Arkadiusz Wiśniewski. Tak, jestem CEO i co-founderem firmy Sublime Analytics Platform i ona zajmuje się identyfikowaniem obszarów wzrostu w e-commerce'ach i to między innymi obejmuje też na przykład pomiar efektywności działań marketingowych, w tym na przykład marketing automation. Dokładnie, czyli ja wdrażam systemy klasy Marketing Automation, współtworzę różnego rodzaju systemy klasy Marketing Automation, a później firmy, które korzystają z tego systemu, idą do takiego Arkadiusza i Arkadiusz odpowiada im. To on to dobrze robi, czy on to źle robi? Albo co dokładnie mierzyć? I słuchajcie, dzisiaj mamy webinar, który możliwe, że jest jednym z naszych pierwszych webinarów takich wspólnych, bo chcemy dotknąć tematyki bardzo, bardzo szerokiej, czyli chcemy dotknąć tematyki analityki danych w kontekście marketing automation. I nasza agenda wygląda w ten sposób, że przez pierwsze pół godziny, czyli następne 25 minut, ja postaram się Was wprowadzić w ogóle, co to jest marketing automation, jakie procesy możecie automatyzować, dlaczego to jest ważne dla Waszego biznesu. Przedstawię Wam również też kwestie związane z tym, jak buduje się scenariusze oraz jakie parametry można w trakcie tych scenariuszy mierzyć. A po godzinie 10:30 oddam mikrofon Arkadiuszowi i Arkadiusz jako analityk oficjalny powie szerzej troszeczkę o kwestiach związanych z tym, jak nie powinno się mierzyć, albo jak te mierzenie czy analiza danych jest ułomna. Ostatnie pół godziny to tak naprawdę nasza dyskusja, natomiast bardzo liczymy na interakcję z publiką, interakcję z wszystkimi uczestnikami, także jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, proszę piszcie je na czacie i później możecie też chyba zadawać nawet tutaj pytania takie, korzystając z wersji questions and answers, bo na czacie mogą one zniknąć i bierzemy się za część merytoryczną. Także od początku. Czym jest automatyzacja marketingu? Automatyzacja marketingu zasadniczo składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy to marketing, drugi to automation, czyli automatyzacja, czyli zaprzężenie technologii do technologii, która może wykonywać powtarzalne rzeczy, do działań marketingowych. Ale czym jest tak naprawdę marketing? Ja w branży marketingowej pracuję od 20 lat i często sam sobie zadaję takie pytanie. I dla mnie
najlepszą definicją marketingu jest ten krótki obiecany mem na początek, o który zapowiadał Arkadiusz, że na początku musimy zdefiniować naszą grupę docelową, następnie dotrzeć do niej z komunikatem i jeżeli ten komunikat wywoła konkretną reakcję, po to skupiamy się na tym call to action i doprowadzimy do transakcji zakupowej, no to jesteśmy w domu. Tym de facto jest marketing. Identyfikacja grupy docelowej, dotarcie do niej z komunikatem, wywołanie konkretnej reakcji i na koniec sprzedaż. Natomiast jeżeli potraktujemy ten obrazek dosłownie i będziemy rozumieć marketing jako wybijanie szyb w oknach czy rzucanie w okna cegłami, no to marketing automation to jest zaprzężenie technologii do robienia tego w sposób bardziej intensywny, bardziej nachalny i faktycznie, gdy wchodzi się obecnie na strony internetowe, no to co rusz atakują nas, najpierw atakuje nas ta przesłona ciasteczkowa, która umożliwia doładowanie wszystkich skryptów śledzących, jak również wszystkich skryptów dodatkowych wywołujących różnego rodzaju pop-upy, a od razu później atakują nas wiadomości na czacie, wiadomości pop-up, powiadomienia push, różnego rodzaju formularze albo jakieś takie social proofy, że 10 osób ogląda tą stronę, 15 osób to dzisiaj kupiło na przykład Kasia z Lublina i Damian z Warszawy właśnie są zainteresowani tymi naleśnikami, czy automatycznie widzimy bardzo dużo komunikatów, które do nas docierają. Jak odświeżymy również naszą skrzynkę pocztową, no to widzimy po prostu ten zalew maili, które nas atakują, zarówno tych takich maili masowych, jak newslettery, jak i tych maili automatycznych, właśnie jak chociażby ratowanie porzuconego koszyka. Natomiast to, czego doświadczamy, to tak naprawdę złe wdrożenia systemów klasy Marketing Automation, bo takie wdrożenia systemów klasy Marketing Automation powodują efekt odwrotny od założonego, czyli nasz klient wcale nie chce kupić więcej naszego produktu, czy włączyć się bliżej z naszą marką, tylko wręcz przeciwnie, jest tymi wszystkimi komunikatami lekko przestraszony. Dlatego ja lubię definiować różnego rodzaju rzeczy przez cel. I celem automatyzacji marketingu jest dotarcie do właściwych osób, właściwym kanałem i we właściwym momencie. I tak naprawdę wszystkie biznesy mają raptem dwie funkcje, jak mawiał Peter Drucker. I każdy biznes ma funkcję marketingową i funkcję innowacyjną. Jeżeli zaprzężamy technologię do marketingu, to w pewien sposób łączymy te dwie funkcje i tradycyjne formy marketingu wciąż działają. To nie jest tak, że outdoor nie działa, że telewizja nie działa, że radio nie działa. Te media nadal działają, natomiast działają, ponieważ żyjemy w klaterze informacyjnym, tych informacji do nas dociera bardzo, bardzo dużo, to one są mniej skuteczne. Po prostu nasza percepcja uodporniła się w pewien sposób na wszystkie komunikaty, które do nas docierają. Na szczęście powstała technologia, która jest w stanie śledzić dokładnie aktywność naszych użytkowników i w sposób automatyczny, często za pośrednictwem algorytmów, dopasować tą komunikację do konkretnych osób. Jeżeli ja mam tłumaczyć, bardzo często tłumaczę to właśnie za pośrednictwem tej krótkiej sceny z raportu mniejszości. Główny bohater idzie przez centrum handlowe i za pośrednictwem specjalnych kamer jest identyfikowany jako mężczyzna, a więc mężczyźnie możemy wyświetlić reklamę piwa. Znamy jego historię przeglądania, także wiemy, że szukał wycieczki na Malediwy, więc wyświetlamy mu wycieczkę na jakąś konkretną wyspę. W tym momencie nasz główny bohater wchodzi do naszego centrum, do naszego sklepu.
wirtualny sprzedawca jest w stanie go zidentyfikować i zwrócić się do niego po imieniu i odnieść się do jego historii zakupowej, powiedzieć, że mamy w tym momencie w ofercie taki produkt, który pasuje akurat do, taką marynarkę, która pasuje akurat do spodni, które on ostatnio kupił. Natomiast za automatyzacją marketingu kryje się bardzo wiele takich buzzwordów, nazwijmy to. To jest bardzo często trigger marketing, lead generation, funnel-based personalization. Wiecie, nawet webinar musi prowadzić Mike, a nie może zwykły Michał. Natomiast, żeby dostarczyć wam część taką merytoryczną, a moją rolą było wprowadzenie was do kwestii automatyzacji marketingu, to automatyzacja marketingu to prowadzenie działań marketingowych z zastosowaniem specjalnego oprogramowania oraz narzędzi służących do usprawnienia procesów sprzedażowych i ta automatyzacja działań marketingowych ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii poprzez automatyczne gromadzenie i przetwarzanie informacji i na tej podstawie jesteśmy w stanie kierować do naszych użytkowników spersonalizowany przekaz marketingowy, czyli w automatyzacji marketingu, które jest pewnym działań marketingowych, to są działania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania, gdzie zbieramy wiele danych i kierujemy do nich na temat naszych użytkowników i kierujemy do nich spersonalizowany przekaz marketingowy. I to właśnie robią systemy klasy Marketing Automation, czyli z jednej strony zbierają dane, czy to ze strony internetowej, czy to z aplikacji mobilnej, czy to z innych systemów, czasem systemów wewnętrznych, jak systemy e-commerce'owe, systemy POS-owe, czyli te systemy, które są w punktach sprzedaży, jak na przykład skanujecie kartę lojalnościową, prawda, w kasie automatycznej, no to po to, żeby właśnie zidentyfikować was tak, jak logujecie się do sklepu. Także wszystkie dane mogą być zebrane w jednym miejscu, aby móc personalizować przekaz w wielu kanałach komunikacji, jak maile, pusze, content na stronie internetowej, czy to pop-upy, czy to rekomendacje produktowe, jak również call center, czyli komunikacja na numer telefonu, czy to SMS-owa, czy to audio, jak i również konwersacja taka live chatowa, chatbotowa. I jeżeli zdefiniowaliśmy, czym jest marketing automation, no to jakie procesy możemy automatyzować? Możemy automatyzować bardzo wiele procesów i ja tutaj posłużę się taką analizą, taką metaforą czy porównaniem do customer journey. Czyli na samym początku, gdy nasz użytkownik wchodzi na naszą stronę, możemy automatyzować na przykład taki proces generowania leadów, czyli proces lead generation. I takie generowanie leadów może odbywać się za pośrednictwem wielu narzędzi, wielu kanałów. Czy to są pop-upy takie ze specjalnym numerem, miejscem na numer telefonu, czyli callbacki, czy to jest live chat, czy to są chatboty, czy to są landing page, czy to są lead adsy, czy innego rodzaju formy. Mamy wiele narzędzi do generowania leadów i zazwyczaj jak mierzymy jeżeli naszym celem jest właśnie generowanie leadów, no to mierzymy, ile leadów udało nam się wygenerować, jak również jaką mieliśmy konwersję do leada od na przykład anonimowego użytkownika. Natomiast jeżeli wygenerowaliśmy te leady, to możemy poddać je procesowi dojrzewania leadów, czyli procesowi lead nurturingu, czyli odpowiednio skrojonej komunikacji do potrzeb użytkownika i możemy tak nurturingować leady zarówno za pośrednictwem maili, jak i wiadomości web push, jak i SMS-ów czy mobilnych notyfikacji, albo jeżeli jesteśmy biznesem mobilnym, to takich powiadomień wewnątrz aplikacji. Natomiast możemy, jak już przekonaliśmy kogoś tym procesem podgrzewania leadów do skłonienia go lub jej do transakcji zakupowej, to możemy automatyzować różnego rodzaju procesy związane z sales follow-upami. Taki w e-commerce najbardziej klasycznym sales follow-upem jest porzucony koszyk, czyli rozpocząłeś transakcję zakupową, natomiast jej nie dokończyłeś i wtedy wysyłamy ci maila. Natomiast możemy automatyzować bardzo wiele procesów. Możemy automatyzować proces onboardingu i to, czyli takiego przywitania, czy kampanii welcome, zarówno jako kampania welcome, czy kampania onboardingowa w gronie naszych subskrybentów, albo w gronie naszych
klientów albo w gronie naszych uczestników programu lojalnościowego. Możemy, jeżeli wygenerowaliśmy bardzo dużą ilość leadów, to możemy scoringować, czyli przyznawać lub odejmować punkty za ich konkretną aktywność. Możemy przeprowadzić proces prekwalifikacji, czyli podpytać dane naszych użytkowników o pewne charakterystyczne ich cechy i na tej podstawie skierować ich albo do działu sprzedaży bezpośredniej, albo do takiej automatycznej transakcji e-commerce'owej. Możemy prowadzić działania upsellingowe, możemy prowadzić działania cross-sellingowe, możemy prowadzić kampanie edukacyjne, możemy prowadzić kampanie przywracające, możemy prowadzić kampanie wzbogacające dane. To są bardzo często tego rodzaju kampanie. Także naprawdę jeżeli dobrze czujemy się z tym działaniem marketingu, to możemy prowadzić różnego rodzaju kampanie badające satysfakcję, czy to Customer Satisfaction Score, czy to Customer NPS chociażby, czyli mierzenie Net Promoted Score. Jak to działa w takim konkretnym przykładzie? Wyobraźmy sobie, że nasz klient odwiedza naszą stronę, odwiedza nasz blog, scrolluje do 80% tego blog posta, czy do 50% blog posta i spędza na tej witrynie dłużej niż 20 sekund. Takie zdarzenie, które możemy sobie skonfigurować chociażby w Google Tag Managerze, może być wysłane zarówno do narzędzia analitycznego jak Google Analytics, ale może być wysłane również do narzędzia klasy Marketing Automation, jak chociażby user.com. I to zdarzenie, ten event jest naszym triggerem, jest czymś, co rozpoczyna naszą automatyzację. My możemy od razu bardzo szybko sprawdzić, co wiemy o tym użytkowniku, czyli po dosłownie kilku milisekundach od momentu, kiedy on wykona tą akcję, wyfiltrować z tego ruchu tylko tych użytkowników, do których na przykład nie znamy adresu e-mail, czyli jest to ruch anonimowy, i do niego wyświetlić pop-up z interesującym kawałkiem treści, czyli na przykład zapisz się na webinar o analityce danych albo ściągnij e-booka, jak mierzyć dane we wdrożeniach klasy Marketing Automation. To jest najprostsza automatyzacja. Mamy trigger, mamy jakiś warunek i mamy konkretną akcję. Natomiast jeżeli on wypełni tego pop-upa, no to możemy wysłać mu tego maila z potwierdzeniem zapisu do webinaru albo z e-bookiem, na który się zapisał. Natomiast możemy budować dużo bardziej zaawansowane akcje, czyli po pokazaniu tego pop-upa możemy poczekać kilka sekund, następnie sprawdzić, czy on tego pop-upa wypełnił, czy nie wypełnił, i jeżeli nie wypełnił, odezwać się do niego innym kanałem komunikacji, czyli wysłać do niego wiadomość, że hej, widzę, że przeglądasz naszego bloga, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej, to z chęcią udzielę Ci, czy masz jakieś pytania, udzielę Ci odpowiedzi. Natomiast taką wiadomość możemy wysłać tylko w momencie, kiedy użytkownik, wiemy, że ktoś może pociągnąć tą konwersację, czyli w taką wiadomość wysyłamy powiedzmy w tym momencie, gdzie nasi handlowcy przejmą tą konwersację na czacie, czyli od poniedziałku do piątku od 9 do 17. Natomiast poza tymi slotami będziemy wysyłać wiadomość chatbotową, czyli taką predefiniowaną wiadomość, również wysyłaną automatycznie, ale dającą do zrozumienia naszemu odbiorcy, że to jest rozmowa z chatbotem, a nie z żywą osobą. I taki chatbot może sprofilować tego klienta, czyli może mu zadać kilka pytań, na przykład czy jesteś zainteresowany produktem A albo usługą B, albo tylko przeglądasz. Może na podstawie tych danych może wyciągnąć też od tego klienta dodatkowe dane, czyli zostaw nam swój adres e-mail, wyraź zgodę na kontakt marketingowy. Ten interfejs konwersacyjny jest dużo bardziej przyjazny dla takiego użytkownika niż interfejs formularza czy landing page'a. Także możemy przeprowadzić całą właśnie prekwalifikację. Jaki jest Twój budżet? Czy korzystałeś z tego rodzaju narzędzia wcześniej? Czy korzystałeś z tego rodzaju usług wcześniej? I jeżeli ten klient odpowiada naszej idealnej personie, która
powinna być skierowana do działu sprzedaży, możemy automatycznie stworzyć szansę sprzedażową, możemy automatycznie stworzyć zadanie dla naszego handlowca, możemy powiadomić tego handlowca, że hej, masz nowego leada z chatbota lub wyręczyć tego handlowca, wysyłając w jej imieniu automatycznego maila. Dzięki wielkie za rozmowę z naszym chatbotem, pozwól, że przygotuję się do rozmowy. Tutaj jest link do mojego kalendarza, gdzie możesz wybrać odpowiedni slot. Także tak wyglądają bardzo zaawansowane scenariusze, które wdraża się we wdrożeniach różnego rodzaju systemów klasy Marketing Automation. No ale jak to w ogóle mierzyć? Które elementy powinny być poddane dokładnej analizie? Co analityk powie na taki scenariusz? No bo w tym konkretnym scenariuszu możemy mierzyć i powinniśmy mierzyć bardzo wiele parametrów. Możemy mierzyć w ogóle, ile osób rozpoczęło tą automatyzację, czyli ile eventów, ile osób zaangażowało się w tego rodzaju treść, czyli zeskrolowało do tych 50% strony i spędziło na tej stronie około ponad 20 sekund. I możemy sobie stworzyć dashboard, żeby widzieć, ile osób weszło w tą interakcję. Możemy liczyć konwersję na pop-upie, czyli ilu osobom wyświetliłem tego pop-upa, no bo tu już mam warunek, pamiętajcie z tego scenariusza, że to tylko dla anonimowych użytkowników mierzymy, czyli wyświetlamy nie zidentyfikowanym użytkownikom, ale tylko nowym użytkownikom. No i mierzymy konwersję, czyli ilu osobom wyświetliłem tego pop-upa, a ile razy pop-up został wypełniony. Mogę mierzyć open rate mailingu, czyli jeżeli po wypełnieniu tego pop-upa wysyłam jakieś zaproszenie na webinar, mogę mierzyć też CTR mail, ile osób de facto wykorzystało, ściągnęło tego mojego e-booka, prawda? Mogę mierzyć konwersję z chatbota, czyli do ilu osób rozpocząłem rozmowę z chatbotem, a ile doszło do konkretnych etapów. Mogę mierzyć ilość wysłanych intro od handlowca, czyli kolejne etapy. A może powinienem mierzyć, ile de facto faktycznych leadów, czyli takich skwalifikowanych szans zakupowych, powinienem w tym konkretnym scenariuszu mierzyć. Ale jeżeli jesteście przedsiębiorcami albo jesteście odpowiedzialni za sprzedaż, to tak naprawdę interesować Was będzie sprzedaż wygenerowana z leadów pozyskanych z tej automatyzacji. Natomiast co, jeżeli to był tylko pierwszy punkt styku, a ja później mam zupełnie inną automatyzację związaną właśnie chociażby z lead nurturingiem albo innymi kolejnymi etapami na mojej ścieżce klienta. Mierzyć można wszystko, natomiast bardzo często skupiamy się na takich vanity metric. Według mnie większość marketerów podchodzi do danych w ten sposób, że najważniejszy, żeby na dashboardzie wykres był w prawo i do góry i jeżeli będziemy liczyć właśnie takie nominalne połączenie, nominalne wskaźniki, jak na przykład ilość osób, które skorzystały z tego, rozpoczęły tą automatyzację, albo ilość e-booków, które użytkownicy ściągnęli, no to te statystyki będą zawsze rosły i możemy sobie zwizualizować to za pośrednictwem różnego rodzaju dashboardów, gdzie najważniejsze jest to, żeby pokazać w prawo i do góry. Natomiast jeżeli mówimy o analityce tego rodzaju scenariuszy, to musimy rozróżnić tak naprawdę analitykę biznesową od analityki internetowej. I w analityce internetowej mamy bardzo dużo danych, takich jak właśnie
Natomiast kluczowe są współczynniki konwersji konkretnych elementów, czyli skuteczność mailingu, skuteczność danego pop-upa, skuteczność danego chatbota w rozumieniu skuteczność, czyli ile osób dotarło do tego momentu, do którego chcemy. Różnego rodzaju CTR-y, czyli współczynniki klikalności, czy open rate'y jako współczynnik otwieralności wiadomości e-mail. Natomiast w analityce biznesowej mamy metryki zupełnie innego wymiaru, czyli bardzo często będziemy patrzeć na sprzedaż, czy to MRR-owo, jeżeli mówimy o biznesach subskrypcyjnych, czy marżowo, jeżeli mówimy o biznesach takich e-commerce'owych. Będziemy mierzyć parametry typu LTV, czyli lifetime value, będziemy mierzyć parametry average order value, czyli jeżeli prowadzimy działania na przykład upsellingowe za pośrednictwem rekomendacji produktowych na stronie, to czy faktycznie po implementacji tego konkretnego scenariusza nasza średnia wartość koszyka wzrosła. Będziemy mierzyć, moim ulubionym scenariuszem jest CAC, czyli Customer, takie parametry, które ja mierzę w naszym marketingu usera, to jest CAC i CACback, czyli CAC to jest Customer Acquisition Cost, parametr, który mówi o całkowitych kosztach marketingowo-sprzedażowych podzielonych przez ilość klientów, czyli ile kosztował mnie cały mój effort marketingowo-sprzedażowo-reklamowy na pozyskanego jednego klienta, i CACback, czyli w jakim okresie czasu jestem w stanie ten klient mi się zwróci. Natomiast bardzo często scenariusze klasy Marketing Automation, czy scenariusze systemu realizowane, a mają służyć parametryzacji innych zupełnie współczynników, takich jak chociażby churn rate, czy mierzymy satysfakcję klienta właśnie za pośrednictwem Customer Satisfaction Score lub NPS-u. Natomiast w kontekście zwrotu z marketing automation, ja uważam, że powinno się do tego podejść tak jak efektywność reklamy oceniamy ROAS-em, czyli Return of Ad Spending, tak samo w podejściu do marketing automation, tą kluczową metryką powinno być ROI z marketing automation. Czyli jeżeli skupiamy się na generowaniu sprzedaży, no to mierzymy łączny koszt zarówno systemu, jak i dodatkowych kosztów, dodatkowych usług, czy to agencji, która wdraża nam system klasy Marketing Automation, i ile dzięki temu systemowi zarobiliśmy. Natomiast czy ocena działań związanych z marketing automation powinna być powiązana zawsze ze sprzedażą? Tutaj niestety, jak każdy ekspert, powiem swoją ulubioną odpowiedź: to zależy. Bo jak mówimy o marketing automation, to tak, w większości będziemy mówić o scenariuszach automatyzujących sprzedaż. Natomiast bardzo często będziemy automatyzować działania około-supportowe albo działania successowe. I wydaje mi się, że właściwym podejściem do automatyzacji marketingu i oceny jej efektowności jest troszeczkę odwrotne podejście, czyli nie podejście na takiej zasadzie, że patrzymy tylko i wyłącznie na to, ile ten system i ile ten scenariusz nam zarobił, tylko wychodzimy od takiego frameworku, gdzie w kroku pierwszym definiujemy pewien KPI lub metrykę, którą chcemy poprawić, którą chcemy osiągnąć. Mierzymy konkretny parametr w naszym biznesie, który chcemy ruszyć danym scenariuszem. Następnie definiujemy sobie, na którym będzie to segmencie użytkowników, jak będziemy w stanie sobie zidentyfikować różnego rodzaju sekwencje eventów, czyli sekwencje zdarzeń, które zidentyfikują nam ten konkretny segment naszych klientów albo leadów. Musimy sobie zdefiniować moment, kiedy chcemy się z nimi kontaktować, w jakiej
na jakim etapie ścieżki klienta, albo w którym momencie dnia, albo w którym momencie użycia naszego produktu, oraz kanał, w którym my będziemy wysyłać daną wiadomość, i na samym końcu rozpisujemy sobie scenariusz, czyli projektujemy wiadomość lub doświadczenie, a tak, aby było bardziej dopasowane do tych użytkowników. I taki konkretny przykład, jak uważam, że powinniśmy podejść jak mogłoby to wyglądać chociażby dla aplikacji mobilnej typu Spotify. Wyjściem do pierwszego scenariusza jest parametr, który mamy zmierzony archiwalnie, czyli mamy zmierzone w przeszłości i wiemy, że chcemy popracować nad elementem retencji, czyli elementem utrzymania klientów, i chcemy poprawić 3-dniową lepkość aplikacji. I będzie to scenariusz, który zrealizujemy na grupie Young Professionals i Millennials, a te behawioralne identyfikatory naszych użytkowników w systemie klasy Marketing Automation to: raz, korzystali z aplikacji mobilnej; 2, słuchali muzyki; 3, wybrali preferowane kategorie; 4, od 3 dni są użytkownikami naszych klientów. Moment to rano przed 8 lub po południu o 17, czyli jak również w momencie, kiedy otworzyli aplikację, i kanał to notyfikacja mobilna push. No i w kroku 3 rozpisujemy tą naszą taktykę, którą będziemy sprawdzać, którą będziemy starali się skorygować ten nasz KPI, czyli przed lub po pracy i szkole wyślij wiadomość push z rekomendacją playlisty bazującą na historii i wybranych preferencjach. Także ja już zmierzam, bo 3 minuty przedłużyliśmy, ale już zmierzam do końca mojej części i dziękuję Wam za to krótkie wprowadzenie do automatyzacji marketingu. Natomiast Arkadiuszu, czy jesteś z nami? Arkadiuszu, bo teraz będzie już Twoja część o analizie. Jestem. O tej części. Tak. Słuchałem uważnie tego, co mówiłeś, i to się spina z tym, co ja będę prezentował, co jest dobrym znakiem. Dobrze. Arku, oddaję Ci mikrofon. Dobra. Tylko jeszcze potwierdźmy, że możesz to udostępnić. Tak. Chwilkę. O. Widać? Widać i Dobra. słychać. Super. Dobra, to ja teraz może opowiem kilka słów o tym, jak my z punktu widzenia firmy, która zajmuje się analityką działań marketingowych, pomagaliśmy naszym klientom podejść do tematu właśnie oceny efektywności działań marketing automation. Tutaj tak krótkie przypomnienie. Ja jestem Arek Wiśniewski, jestem CEO i co-founderem w Sublime. Sublime to jest platforma analityczna, która pozwala na identyfikowanie obszarów wzrostu w D2C i e-commerce'ach, i robimy to poprzez analitykę danych marketingowych i sprzedażowych, w tym marketing automation. Dobra, jeżeli chodzi o ocenę działań marketing automation, to zazwyczaj klienci oprócz tego, że patrzą na różne metryki typu właśnie click-through rate albo conversion rate, to chcą w jakiś sposób ocenić działania, które prowadzą, na przykład wysłanie mailingów czy jakąś automatyzację innej komunikacji w kontekście jakby innych działań, które też są przez nich prowadzone. Czyli najczęściej chcą przeanalizować po prostu ścieżki użytkowników i zobaczyć, jakie były interakcje z jakimi reklamami, jakimi punktami styku z marką, które doprowadziły na przykład do konwersji. No i w tym kontekście takim najbardziej popularnym podejściem, które zostało spopularyzowane przez Google, de facto przez Google Analyticsa, jest podejście typu last click i atrybucja typu last click, która bazuje na założeniu, że ostatnia interakcja na ścieżce użytkownika była tą, która która przekonała użytkownika do tego, żeby skonwertował czy wykonał jakąś akcję, na której nam zależy. Na slajdzie mamy taką prostą ścieżkę, która ma 3 interakcje. Na początku użytkownik wpisał
nasz brand czy produkt w paid searcha, na przykład w Google'a. Później na przykład zapisał się na newsletter, następnie dostał od nas na przykład e-maila sprzedażowego z jakimś kodem rabatowym, przeczytał go, kliknął w niego, natomiast nie skonwertował i na przykład po 2 dniach wrócił przez wyszukiwarkę, wpisując nazwę na przykład naszego brandu w Google'a, ale nie klikając już płatną reklamę, tylko korzystając z wyników organicznych, no i wtedy skonwertował. Czyli mamy jakby takie 3 interakcje i jakby na całej ścieżce konwersji brały udział 3 kanały. Mieliśmy 3 punkty styku, natomiast w modelu Last Click jakby całość konwersji, całej zasług zostanie przypisana do tego kanału ostatniego, czyli w tym przypadku Organic Search. I to pozwala na ujęcie w jakimś takim szerszym kontekście wszystkich działań, które prowadzimy, bo rozpatrujemy je nie tak silosowo, tylko budujemy jakąś ścieżkę użytkownika, mamy jakieś lepsze zrozumienie tego, jak klienci czy potencjalni klienci jakby konsumują nasze media, w jaki sposób do nich docieramy, ale jest to bardzo uproszczone i jak widzicie w tym przypadku Organic Search dostaje 100% konwersji, 100% jakby zasług, a pozostałe 2 kanały wcześniej na ścieżce, co w jakiś sposób pominięte, trochę niedowartościowane. I teraz Last Click generalnie ma swoje plusy, ale w Marketing Automation, a w szczególności Marketing Automation może nie działać. Po pierwsze, ja tutaj będę dużo mówił o mailingach, bo to jest dla mnie taki przykład trochę sztandarowy, też może trochę z poprzedniej epoki, ale takich działań sprzedażowych, które i tak większość firm prowadzi i które są chyba najintensywniejsze, to Mike będzie musiał potwierdzić, ale dużo jest na przykład maili, które klienci otrzymują, które czytają, ale na przykład w które nie klikają. I teraz to nie znaczy, że ta wiadomość, którą wysłaliśmy do klientów, ona nie została odebrana albo nie została w jakiś sposób przetworzona czy przyswojona przez nich, ale na przykład brak kliku może wynikać z tego, że obecnie jest bardzo dużo wątpliwości dotyczących właśnie ochrony privacy i phishingu. No i wystarczy chociażby wspomnieć o tym, że Google codziennie blokuje jakoś około 100 milionów wiadomości phishingowych każdego dnia. I generalnie to nie jest tak, że phishingowane są na przykład tylko, czy phishing podszywa się tylko pod znane firmy z branży finansowej, czy do takich gigantów jak Google czy Microsoft, bo na przykład w top 20 firm, pod które się podszywają maile phishingowe, jest na przykład Louis Vuitton, czyli to jest jakby już brand, który jest produktowy, a który nie jest właśnie takim standardowym brandem, o którym byśmy myśleli, jak myślimy o phishingu. Po drugie, też należy pamiętać, że mimo, że może mail jest sprzedażowy i zachęca dając jakąś zniżkę albo na przykład pokazując jakiś bundle, który jest dostępny tylko przez jakiś czas, trzeba pamiętać, że cały czas decyzja zakupowa to jest coś, do podjęcia czego potrzebujemy czasu i zgodnie z raportem z Shopalike'a średni czas zakupu w Europie wynosi od 5 do 6 dni. On jest liczony od pierwszego obejrzenia produktu i to też się waha, to nie jest jakby jednorodne dla Europy i też się waha pomiędzy krajami. Na przykład w Polsce potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby się zastanowić nad tym, czy potrzebujemy danego produktu, żeby też porównać ofertę z ofertą konkurencji. I na przykład w Finlandii, Austrii czy Holandii ten czas jest krótszy, wynosi około 3-4 dni. Natomiast jak widać nie jest to w większości przypadków jakby decyzja natychmiastowa, mimo że te maile, ta komunikacja jakby nakłania do podjęcia natychmiastowej decyzji. Stąd może być też brak kliku, albo nawet jeżeli klik wystąpi, no to nie ma natychmiastowej konwersji. I w modelu wtedy Last Click możemy tego nie zobaczyć. Po drugie, maile nawet mimo takiej treści sprzedażowej często mają taki charakter właśnie pielęgnacyjny, takiego nurturingu i nie wszystkie z nich jakby kończą się klikiem i też ich założeniem nie jest to, że się powinny skończyć klikiem. No i jeżeli użytkownicy już dokonają takiego na przykład researchu konkurencji, czy będą chcieli kupić dany produkt po jakimś dłuższym zastanowieniu się, no to potem jakby wracają najczęściej nie właśnie z tego maila, którego dostali z ofertą, ale poprzez kanał direct, czyli poprzez wejście bezpośrednio na stronę, poprzez wyszukanie organiczne, na przykład w Google, w Bingu, lub poprzez kanały brandowe, czyli
na przykład reklamy w Google Adsach, które wyświetlają się na nazwę naszego brandu. Więc jakby to jest jedna rzecz związana z długością podejmowania decyzji, z jakimiś obawami użytkowników i nie mamy tego kliku w reklamę czy w link, który wysłaliśmy mailem. Natomiast nawet jeżeli już mamy ten klik i klient jakby kliknie i będzie chciał na przykład dokonać zakupu, nie wiem, zrobi to po 1 dniu czy po 2 dniach, no to cały czas mamy całą masę problemów związanych technicznych związanych z trakowaniem UTM-ów i z cookiesami. No i wystarczy jakby wspomnieć, że około 40% wszystkich transakcji zazwyczaj wymaga więcej niż dwóch lub więcej urządzeń. To jest liczone od momentu pierwszego wizyty na stronie do zakupu. I to oznacza, że jeżeli ktoś na przykład dostanie maila, otworzy go na mobilu, kliknie w link, obejrzy sobie produkt i później, nie wiem, wieczorem w domu będzie chciał skonwertować, czy będzie chciał go kupić, no to na przykład Google Analytics liczy te osoby jako 2 różne osoby. Mimo że Google Analytics zapewnia jakiś stopień cross-device'u, no to jakby jest duża szansa, że nie powiążemy jakby tych 2 interakcji ze sobą, więc nie będziemy mieli też źródła zakupu. Druga rzecz jest taka, że szczególnie teraz, kiedy bardzo dużo się dzieje jednocześnie, czy nasze linki mogą kierować na przykład jednocześnie na stronę webową i na przykład do aplikacji, musimy na przykład budować dynamiczne linki, które są w stanie wykryć, na jakim urządzeniu została otwarta wiadomość, czy z jakiego urządzenia dokonujemy przekliku na stronę, żeby kupić. No i z tego, co my obserwujemy i też pracując z klientami, generalnie ten poziom tego linkowania jest różny i bardzo często się zdarza, że gubione są gdzieś UTM-y podczas takiego przekazywania czy przekierowywania użytkownika w odpowiednie miejsce i to jest szczególnie duży problem na mobilu. Oprócz tego mamy też wszystkie zmiany na iOSie, na Safari, które mają za zadanie ograniczyć długość życia cookiesów. Czyli jeżeli nawet ktoś, nie wiem, przejdzie, mamy na przykład iOS-a, ktoś przejdzie, kliknie w maila, który dostanie, ten mail jakby w link, który został w mailu, jakby Google Analytics zrozumie, że ruch przyszedł z kampanii marketingowej, jakby odłoży te UTM-y, które dostaliśmy. No i ta sama osoba, powiedzmy, tego samego czy tam następnego dnia wróci nawet na tym samym urządzeniu i będzie chciała jakby kupić produkt, no to już ponieważ te cookiesy w momencie, kiedy są wypełnione odpowiednie pola UTM-ów, to jakby iOS limituje ich długość życia do 24 godzin i po 24 godzinach jakby na przykład Google Analytics 4 wykryje, że to jest nowy użytkownik, który po prostu dokonał transakcji, na przykład przypisze go do kanału directowego, z którego on przyszedł, a nie do mailingu, który de facto wywołał w ogóle tą akcję. I to są jakby problemy, które dotyczą nie tylko jakby marketing automation, ale wszystkich jakby działań, które są na górze i na środku jakby lejka zakupowego, no i o których trzeba pamiętać jakby analizując wyniki i analizując w ogóle już wyniki last-clickowe. I jakby to wszystko powoduje, że w kontekście marketing automation i biorąc mail jako przykład, że taki mailing po prostu nam znika ze ścieżki, no i de facto nawet nie wiemy, że on w jakikolwiek sposób partycypował w konwersji, która nastąpiła. Oprócz tego jakby last click ma jedną też zasadniczą wadę, którą trzeba dobrze zrozumieć, a mianowicie, że last click nie oznacza wartości inkrementalnej. I teraz wartość inkrementalna to jest taki święty graal marketingu, bo wartość inkrementalna mówi o tym, jaki jest faktyczny, realny i niepodważalny w ogóle wkład działania, które prowadzimy. I wartość inkrementalna stara się odpowiedzieć na pytanie, jakby czy konwersja, którą analizujemy, czy zakupy, które analizujemy, czy one by się zdarzyły niezależnie od tych działań marketingowych, które prowadziliśmy. Czyli czy i tak byśmy na przykład mieli 100 zakupów, niezależnie od tego, czy na przykład wysłaliśmy mailing, czy go nie wysłaliśmy, już biorąc pod uwagę jakby i bierzemy jakby wtedy pod uwagę cały inkrementalny, czyli
przyrostową wartość jakby działania, które prowadzimy. I last click w żadnym wypadku na to pytanie nie odpowiada i nikt też nie miał za zadanie odpowiedzieć, bo last click bierze pod uwagę tylko ostatnią interakcję, więc jakby tutaj w ogóle nie ma w ogóle mowy o myśleniu przyrostami czy jakiejś takiej głębszej analizie tego, co się dzieje. No dobra, no to jeżeli nie ten last click i są te wszystkie problemy związane z trackingiem, tym, że klienci nie klikają w ten mailing, tym, że w ogóle last click nie jest wartością inkrementalną, a inkrement jest najlepszym, co możemy mieć, no to wobec tego, co powinniśmy robić, biorąc pod uwagę, że mamy ograniczony budżet, nie mamy armii data scientistów, no i de facto chcemy chociaż mieć dobre przybliżenie tego, co się dzieje. Więc tak, pierwszą z metod, którą możemy zastosować i którą widzieliśmy działającą do naszych klientów, no to są kody unikatowe, kody z kuponami, kupony z kodami. No i mechanika jest bardzo prosta, prawdopodobnie jak prowadzicie kampanię marketingową, to ją znacie też z innych kanałów. Wysyłamy w mailingu kod, który jest unikalny, no i ten kod użytkownik, żeby na przykład dostać zniżkę, musi wpisać podczas procesu checkoutu. No i następnie to, co możemy zrobić, to patrząc na to, ile konwersji, jaka wartość tych konwersji, czyli to revenue, tak głębsza metryka, o której mówił Mike, ile revenue pozyskaliśmy z tymi kodami, możemy w jakiś sposób określić wartość działań marketingowych czy kampanii, którą na przykład mieliśmy z wykorzystaniem marketing automation, porównać to do last clicka i w ten sposób dostać jakiś współczynnik, który będzie nam służył jako taki sposób przeskalowania wyników last clickowych na takie wyniki, które są bardziej realne. Najfajniej by było robić i wysyłać takie kupony jakby w każdym mailingu, który mamy, bo to jakby pozwoli na jakby taką stałe monitorowanie tego efektywności jakby działań, które prowadzimy. Jest to dość łatwe do zrobienia, natomiast jest to dość skomplikowane, jeżeli chodzi później o proces zarządzania tym i też wyklucza na przykład ten sposób trakowania wyklucza na przykład ocenę jakichś działań, które niekoniecznie wymagają wpisania kuponu albo nie są tylko działami opartymi na promocjach. Na przykład możemy, jak sobie policzymy taki współczynnik i zobaczymy, jak last click różni się od revenue zatrybuowanego tymi kuponami, możemy na przykład policzyć, że ten współczynnik wynosi 1,7, to akurat nie jest liczba, nie jest benchmark, tylko to jest przykładowa liczba. No i ten współczynnik 1,7 potem możemy w procesie oceny działań marketingowych możemy jakby stosować i na przykład walidować go co kilka miesięcy, żeby zobaczyć, czy on się czasem nie zmienił. To jest pierwsza, najłatwiejsza metoda. Drugim sposobem, który pomagaliśmy zaimplementować naszym klientom, no to są konwersje asystowane. Generalnie logika konwersji asystowanych wygląda tak. W last clicku wszystko jakby, last click z swojej nazwy, last click, cała zasługa, cały sukces jest przypisany do ostatniego kanału, ostatniego kliknięcia tuż przed konwersją. Natomiast w konwersjach asystowanych wszystkie z kanałów, czy wszystkie z kampanii, czy touchpointów, które brały udział w konwersji są jakby wszystkim im przypisywana jest taka sama jakby waga i tyle samo i 100% zasługi. I to podejście może się wydawać nie do końca intuicyjne i prowadzić do pewnych konfuzji, natomiast pozwala ono na lepsze docenienie kanałów, które wiemy, że występują wcześniej na ścieżce konwersji, czyli nie są ostatnią jakby interakcją, plus pozwala to na odzyskanie właśnie i docenienie tych na przykład e-maili, które w jakiś sposób straciliśmy, czy to przez problemy z konwersją, z trackingiem, czy właśnie przez brak kliknięć. Minusem jest to, że jedna konwersja jest jakby wyliczana kilkukrotnie, czyli jak mamy te 3 interakcje na ścieżce i wykorzystamy tą metodykę konwersji wspomaganych do policzenia sobie wartości każdego z kanałów, czy każdej na przykład z kampanii, to jak potem dodamy wyniki tych kampanii, to będzie
to będzie przewyższało jakby wartość wszystkich zamówień, które zrealizowaliśmy, wszystkich konwersji, które mamy w tym czasie, więc to jest minus. No i jest to dość trudne w implementacji teraz w GA4, w UA było to kiedyś łatwiejsze, w GA4 wymaga to teraz pracy z danymi surowymi, które są eksportowane do BigQuery. Natomiast niektórzy z naszych klientów korzystają z tego podejścia, bo mimo tych właśnie wad wydaje się dość, jak już jest raz zaimplementowane, jest potem jakby liczone w sposób automatyczny, więc na bieżąco są w stanie monitorować, czy chociażby porównywać wartość różnych kampanii, czy akcji, które podejmują w marketing automation, chociażby między sobą. No i takie zestawienie, które zrobiliśmy dla jednego z klientów, porównanie właśnie kampanii e-mailowej, last click versus właśnie asset conversion pokazało, że to asset conversion jakby dodaje 20% jeszcze revenue, czyli dla tych jakby plus 20% czy 19% konwersji. E-maile występowały na ścieżkach tuż jakby przed samym końcem, czyli w modelu last-clickowym jakby były niewidoczne jako touchpointy, które coś wnosiły, natomiast w modelu Assisted Conversions jakby wiemy, że e-mail występował jako kanał czy jako kampanie e-mailowe występowały na ścieżce, na większej ilości ścieżek niż właśnie last-click to wskazywał. Dobra, to jest druga metoda. Trzecia jest naszym zdaniem na razie najfajniejsza. Łatwiejsza dość trudna w implementacji, ale nie jakoś najtrudniejsza, plus dająca najwięcej informacji. To jest metoda uwzględniania otwarć e-maili w ścieżce konwersji. O co chodzi? Zasada działania jest bardzo prosta. Jak mamy ścieżkę konwersji, na przykład 3-elementową, właśnie z tym page searchem, z klikiem w page search, z klikiem w link e-mailowy, na przykład klikiem w organic search, to co robimy, to ściągamy z narzędzi Marketing Automation informacje o otwarciach maili i jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika, któremu wysłaliśmy mailing, a zazwyczaj jesteśmy w stanie, bo to jest baza, którą mamy, to są już klienci, którzy na przykład zrobili jakąś transakcję albo zapisali się na newsletter, więc mamy ich identyfikatory, no to uzupełniamy jakby te ścieżki o otwarcia maili, jakby traktując otwarcia maili na równi z klikami. I to pozwala nam na poradzenie sobie z tymi minusami, czy z taką ślepotą na to, że ktoś nie kliknął w mail, bo nie chciał, albo chciał sprawdzić sobie konwersję, chciał sprawdzić sobie alternatywy u konkurencji, na przykład wrócił później z tego kanału organicznego. To pozwala na radzenie sobie z tymi problemami związanymi z nieprzekazywaniem UTM-ów, bo wtedy jakby to, że coś zostało źle zatrakowane, już nas tak nie boli, bo jakby mamy tę informację od drugiej strony, od strony jakby narzędzia, które wysyłało ten mailing. Więc dzięki temu podejściu to staje się takie bardziej odporne na i błędy ludzkie, i to, jak się zmienia krajobraz marketingowy. I to, czego byśmy się spodziewali w takim podejściu, to, że uwzględnienie otwarć maili na ścieżkach konwersji spowoduje, że spadnie nam też liczba niezatrybuowanego revenue, czyli takiego, do którego nie jesteśmy w stanie znaleźć w ogóle żadnego źródła ruchu, a takie revenue najprawdopodobniej jest spowodowane właśnie albo problemami z trackingiem, albo właśnie zmianami, które wprowadza iOS albo Firefox, które nie pozwalają na śledzenie użytkownika przez dłuższy okres. I teraz zbudowaliśmy takie rozwiązanie z jednym z naszych klientów. To rozwiązanie jest teraz też częścią naszego modelu atrybucji, który jest dostępny na naszej platformie. Była to Yorkaya. Yorkaya to jest brand D2C, który zajmuje się sprzedażą kosmetyków dla kobiet i też środków higieny. I teraz tak, to co zrobiliśmy, to wzięliśmy ścieżki klikowe z klików z GA4, dodaliśmy touchpointy e-mailowe do otwarcia maili z Marketing Automation. Ograniczyliśmy się tylko do maili sprzedażowych, żeby nie przesadzić z doszacowaniem tego mailingu i żeby tam faktycznie była informacja żeby była jakaś taka zachęta do wykonania akcji. Bo na przykład maile
związane z regulaminem, no to nam na przykład zmianami z regulaminem to nam niewiele powiedzą pod kątem atrybucji, przypisania do nich jakiegoś revenue, to jest sprzeczne z intuicją. Połączyliśmy identyfikatory ścieżek konwersji z GA4 i otwarć maili za pomocą właśnie e-maili użytkowników, tak żeby mieć jeden wspólny identyfikator. No i wykorzystaliśmy model dość prosty, właśnie last click non-direct, żeby porównać jak bardzo, nawet w tym ułomnym modelu last clickowym, jak bardzo uwzględnienie jakichś dodatkowych touchpointów w tych otwarć maili jakby wpływa na zmianę naszego postrzegania tego kanału. I teraz co się okazało? Okazało się, że uwzględnienie tych e-maili, jeszcze raz mówię, to są tylko maile sprzedażowe, spowodowało, że byliśmy w stanie przypisać 3 razy więcej revenue nawet w tym modelu last click, 3 razy więcej revenue do tych kampanii e-mailowych. No i teraz to jest wynik, który jest zgodny z intuicją, natomiast to, co jest jeszcze ciekawsze, to, że to revenue, które jakby przepłynęło do kampanii mailingowych, ono głównie właśnie przepłynęło z kanałów, które byśmy się spodziewali, są kanałami, przez które użytkownicy później wracają. Czyli to nie jest tak, że to revenue e-mailowe jakby głównie płynie z kanałów innych paidowych i to nie ma żadnego sensu, tylko faktycznie nasze podejrzenia co do tego, że użytkownicy po kliknięciu czy tam po dostaniu maila później na przykład robimy jakiś research i wracają z kanałów niepłatnych albo jest problem z trackingiem i nie możemy ich przypisać do danego maila, się potwierdziły, bo 41% spadł nam revenue przypisane do directa przed uwzględnieniem tych otwarć maili. O 27% spadło nam revenue przypisane do untracked, czyli takie, do którego w ogóle nie byliśmy w stanie znaleźć źródła. No i potem był organic search, czyli właśnie te powroty przez na przykład wpisanie nazwy brandu w Google i potem przejście na stronę. No i 4. był właśnie brand page search, czyli to są prawie na równi z organikiem. To często widzimy też takie wyniki, że te 2 kanały się bardzo analitycznie potrafią mieć podobne rezultaty, pełnią podobną funkcję. Czyli właśnie wyświetlenie reklamy po prostu na słowo brandowe, na nazwę na przykład naszego sklepu internetowego, a najmniej jakby straciły paid channels, czyli zgodnie z tym, co podpowiadała nami klientowi intuicja. Dobra. I ostatnia rzecz, ostatni sposób na poradzenie sobie czy ocenę efektywności działań marketing automation, ale też ogólnie działań marketingowych, no to są conversion lift studies, czyli to jest właśnie próba uchwycenia tej wartości inkrementalnej, tego jaki jest wpływ przyrostowy naszych działań, które prowadzimy. No i cała zasada conversion lift studies opiera się na podziale użytkowników, którzy są w naszym targecie, w naszej grupie docelowej, na takie dwa segmenty. Jeden to jest segment, to są użytkownicy testowi, czyli są na przykład tacy, którzy dostają e-mail, którym serwowana jest jakaś reklama i jest grupa kontrolna, która zazwyczaj ma od 15 do 25% całej bazy, która nie jest wystawiona na działanie danego kanału marketingowego, danej kampanii. I to co się robi, to potem się sprawdza efektywność działań i porównuje się metryki, które badamy, czyli na przykład wielkość revenue albo conversion rate pomiędzy tymi 2 grupami, no i potem sprawdzamy, biorąc pod uwagę wielkość próbki, wielkość tej grupy, która była testowana, czy te różnice jakby są istotne statystycznie. Jeżeli są istotne statystycznie, no to jesteśmy w stanie ocenić właśnie tą wartość inkrementalną, tą przyrostową działań, które prowadzimy, no bo jeżeli jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy dostają coś, a tymi, którzy tego nie dostają, jest to istotne statystycznie, to możemy dość mocno wnioskować, że to, co wysłaliśmy, to, co zobaczyli, wpłynęło na to, że na przykład skonwertowali. Nie przeprowadziliśmy takiego conversion liftu dla maili. To jest zadanie, które jest chyba najtrudniejsze z tej listy 4 sposobów lepszych niż last click oceny efektywności działań e-mailowych. Natomiast zrobiliśmy coś podobnego dla kampanii facebookowych w Mecie, gdzie po prostu badaliśmy, czy targetowanie reklamami w Mecie klientów, których określiliśmy jako takich,
falling enthusiasts, czyli takich, którzy kiedyś byli dobrymi klientami, od jakiegoś czasu nic nie kupili, to czy to w ogóle w jakikolwiek sposób na nich wpływa, czy w ogóle to nie ma sensu i oni po prostu i tak nie wracają. No i się okazało, że ma to sens i ta grupa kontrolna i grupa testowa jakby ich parametry jakby się mocno różniły. I coś podobnego właśnie teraz też testujemy z kampanią mailową w narzędziu Marketing Automation, natomiast niestety jeszcze nie mamy wyników. Ale jest to chyba najlepsze, co można zrobić, natomiast wymaga też największej takiej logistyki i też zrozumienia statystyki. Okej, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. I teraz jeden slajd podsumowania. Generalnie last click, czyli ten najbardziej rozpowszechniony sposób oceny działań marketingowych w ogóle, to ma swoje minusy. W kontekście marketing automation czy oceny działań marketing automation, na przykład mailingów, one się mocno uwidatniają. Żeby lepiej oceniać działania marketingowe, marketing automation, możemy wykorzystać jedną z czterech alternatywnych sposobów mierzenia efektywności. Od najłatwiejszej do najtrudniejszej. To są właśnie unikalne kody, które możemy wysłać w mailach. Potem sobie policzyć jakiś współczynnik, którym będziemy przeliczali na przykład wyniki last-clickowe na te bardziej zbliżone do rzeczywistości. Mamy podejście w assisted conversions, czyli konwersje wspomagane, które pozwalają nam na lepsze zrozumienie i lepsze też docenienie mailingu, jeżeli on nie jest ostatnią interakcją na ścieżce. Mamy otwarcia maili, czyli uwzględnienie otwarć maili, informacji o otwarciach mailingów z narzędzia Marketing Automation i do traktowania tych otwarć na równi, jakby to był po prostu klik w mailing. No i mamy też Conversion Lift Studies, czyli podzielenie klientów na próbę testową i kontrolną, no i sprawdzanie, jak się po wysłaniu na przykład mailingu, sprawdzenie, jak się różni efektywność jednej, czy są jakieś zasadnicze różnice na przykład w konwersyjności, czy w revenue w jednej versus drugiej grupy. I nasze benchmarki jakby pokazują, że zastosowanie którejkolwiek z tych metod, które wymieniłem, jakby powoduje, że ocena efektywności tych działań marketing automation jest od 20 do nawet 300% wyższa niż w last clicku, aczkolwiek to jest jakby trzeba rozwiązywać to case by case. Mieliśmy też takie case'y, gdzie ocena tych jakby wprowadzenie takiego bardziej złożonego sposobu oceny działań marketing automation jakby nie powodowało aż tak dużych zmian, więc to nie jest tak, że to jest metoda, która w bardzo naiwny sposób traktuje ten kanał i zawsze go doszacowuje. To też mocno zależy od specyfiki prowadzonych działań i od ich faktycznej efektywności. Dobra, to chyba będzie wszystko z mojej strony. Nawet pół godziny się wyrobiłem. Jeżeli macie jakieś pytanie, możecie je zadać tutaj na czacie, ewentualnie złapać mnie na LinkedInie. Zachęcam też do odwiedzenia naszej strony, gdzie mamy inne case study, usesublime.io. Dobra. Arku, dzięki wielkie za Twoją prezentację. Według agendy, którą sobie wspólnie ustaliliśmy, teraz ja mogę Cię troszeczkę przepytać, bo w user.com zawsze pokazywaliśmy pewne statystyki dotyczące samej efektywności konkretnych kampanii, czyli jeżeli masz kampanię mailingową, no to masz te standardowe statystyki związane z wielkością wysyłki, prawda, z ilością otwarć, z ilością kliknięć, czyli te podstawowe open rate, CTR-y, ilością wypisów jako parametru, na który bardzo często zwraca się uwagę pod kątem tego, że czy nie przesadzasz z intensywnością swoich komunikatów, tak? No bo to jest jeden z tych parametrów, które mierzymy, czy obserwujemy bardziej. I jeżeli ono odbiega od normy, to znaczy, że powinniśmy inaczej podejść do naszej częstotliwości wysyłki, do naszych po prostu takich
cadency, który ustawiamy, żeby maksymalnie nie wysyłać więcej niż, nie wiem, 3-4 wiadomości dziennie albo 3-4 wiadomości tygodniowo. Natomiast obecnie w user.com podchodzimy do podejścia takiej, które inne systemy klasy Marketing Automation od jakiegoś czasu mają widoczne, czyli tworzenia systemu BI-owo-analitycznego, bo obecnie pokazujemy głównie statystyki performance'u, tak? Ile maili wysłałeś, ile pop-upów wyświetliłeś i efektywności poszczególnych tych rzeczy, ale ponieważ zbieramy komplet informacji o użytkowniku dotyczący również sprzedaży, czy grupujemy to na firmach, gdzie analityka klientów B2B też jest pewnym wyzwaniem, podchodzimy do tworzenia naszego takiego modułu analitycznego i chcemy stworzyć pewien uproszczony model atrybucji, aby pokazywać przy danej kampanii, ile ta kampania, czy ile ta automatyzacja zarobiła. Zawsze chcieliśmy być święci od papieża i po prostu oceniaj nasze efektywności w systemie chociażby Google Analytics, czy innym systemie analitycznym, w którym możesz analizować efektywność swojego biznesu. Natomiast tak jak przedstawiłeś, wiąże się to z pewnymi wyzwaniami, tak? Czyli fakt, że my partycypujemy w przychodzie, nie zawsze jest robione metodą last clicka, bo gubi się ta konwersja lub gubi się ten UTM na mobilce, albo po prostu ten open rate działa. I jakie jest twoje, jako ekspertowi od sprawy analizy, jakie jest twoje podejście do, in general, prezentowania danych przez systemy klasy Marketing Automation, które pokazują właśnie ile dana kampania, ile dany scenariusz zarobił. Czy wierzyć tym statystykom dostarczanym przez dostawców Marketing Automation, czy jednak wierzyć zewnętrznym? Sędzia nie powinien być graczem. Wiesz co, to zależy, bo... Lubimy tą odpowiedź, ale jakbyś mógł rozwinąć? Tak, to zależy, bo jeżeli... to jest wystarczające, wydaje mi się, w momencie, kiedy nie masz zbyt dużego... Twój marketing mix nie obejmuje zbyt wielu kanałów i zbyt wielu interakcji. Bo jeżeli prowadzisz na przykład działania, nie wiem, tylko z Google Adsami, masz ten marketing automation, no to pewnie oparcie się o jakieś wyniki z panelu, nawet dotyczące przypisanego revenue, jakby jest wystarczające do tego, żeby móc w stanie ocenić jakby efektywność. Analityka w panelach marketing automation myślę, że też jest spoko do tego, żeby na przykład móc porównywać w jakiś sposób działania, żeby móc porównać jabłka do jabłek, nie? Problem się zaczyna w momencie, kiedy chcesz jakoś umieścić to w kontekście jakiegoś takiego szerszego miksu. I to nie jest tylko problem marketing automation, ale też na przykład paneli marketingowych, na przykład Facebooka, który też pokazuje, jak Facebook Adsów, nie? Tak, ROAS. Tak. Jakby to działa i ludzie z tego korzystają i to ma wartość, tak samo jak analityka marketing automation, tylko problem się pojawia albo jak dotrzesz do sufitu, albo właśnie jak masz ten miks ci zaczyna się rozrastać, no i zaczynasz potrzebować jakiegoś miejsca, które zdeduplikuje ci te konwersje, no bo potem pójdziesz i pokażesz zarządowi zatrybułowane 2 + 2 + 2 + 2 + 2 równa się 3. Nie? Dokładnie, no i to się już pojawia też taki problem tego zrozumienia po drugiej stronie, tego jakby co ty w ogóle pokazujesz i czemu to jest 150% rewa, a mamy 100. Więc w takich przypadkach jakby klienci zwracają do nas z prośbą o to, żebyśmy im w tym pomogli. W takich przypadkach ma już sens pokazywanie tego, budowanie jakby tych ścieżek, uzupełnianie ich i jakby bazowanie może na tych danych z GA4, ale takich, które rozumiemy jakby co mówią i uzupełnienie właśnie o te jakby uzupełnienie tych luk, które tam są, nie? A propos rozumienia danych, które a propos bazowania na danych, które rozumiemy. Faktycznie w Universal Analytics była ta metoda last clicka, natomiast jeszcze w Universal Analytics, a obecnie w GA4 pojawił się ten model atrybucji data driven.
Jakbyś mógł podzielić się z naszym audytorium, co myślisz o modelu data-driven, bo z mojej wiedzy to nie jest rzecz jawna. To jest rzecz, którą możemy, aby porównywać ją, to jest jabłka do jabłek. Mieliśmy taki, a z tej kampanii mieliśmy taki, ale czy to są dane, którym powinniśmy wierzyć, czy nie? Oj, to jest ciekawe pytanie. Wiesz co, no znaczy ja w ogóle pamiętam, kiedy bo ja się kiedyś zajmowałem dużo atrybucją marketingową, jeszcze zanim pojawiło się, GDPR się pojawił i śledzenie third party zostało mocno ograniczone. I pamiętam, że wtedy się zaczął pojawiać też temat tego atrybucji w ogóle w GA4, w ogóle się pojawił oddzielny produkt Google'a, atrybucja, z tego co pamiętam. I na samym początku jakby nawet byliśmy w stanie powiedzieć, w jaki sposób ta atrybucja jest robiona, natomiast teraz z tego co wiem, to Google dość mocno nie informuje. Google mówi, że ma rację. Tak, co prowadzi do pewnych wątpliwości, zwłaszcza u klientów, którzy wydają dość duże pieniądze i chcieliby jakby rozumieć co się dzieje. Natomiast no więc nie mogę się wypowiedzieć za bardzo o metodyce tego, co tam się w środku jest, bo nie wiem, chyba niewiele osób wie. Natomiast mogę powiedzieć to, że głównym problemem jest zbieranie tych danych, bo jeżeli zrobimy najlepszy model machine learningowy na połowie tylko danych, no to on nam nie pokaże drugiej połowy, nie? Więc wydaje mi się, że w kontekście waszego biznesu, gdzie jest właśnie ten problem z tym trackingiem, który jest często przerywany, problem tego, że ci użytkownicy jakby wracają, to co tam pokazaliśmy na tym case'ie, że wracają przez kanały, które są niepłatne potem i dokonują transakcji, no to jaki tam by model dobry nie był, no to jak on nie będzie wiedział, że taka interakcja miała miejsce, no to on nie wymyśli jej, nie? Więc wydaje mi się, że w tym kontekście jakby ten model jest tak dobry jak dane po prostu, które dostanie, a tych danych o open rate'ach, o otwarciach, nie wiem, maili czy pop-upów, czy jakiegokolwiek innego mechanizmu marketing automation, no to on nie będzie tego miał, bo po prostu Google Analytics nie ma takiej integracji, nie? Jak taka integracja była, to bardziej byłby w stanie uwierzyć. No i też klienci jakby to czują i dlatego jakby też decydują się na współpracę z nami, mimo że jakby każdy ma Google Analyticsa 4, nie? I może sobie na taki model spojrzeć. Okej, bo takimi głównymi narzędziami do oceny efektywności działań marketingowych jest z jednej strony Google Analytics, z drugiej strony panel reklamowy Facebooka, który dla pewnej większości albo dla części może naszych uczestników nie są świadomi, atrybuuje wszystko, tak? W rozumieniu takim, nie wiem jak to wygląda teraz, ale tam okno atrybucji kiedyś wynosiło 30 dni, teraz jest to może inny czas i po prostu jak gdzieś ci śmignęło, to znaczy, że dzięki tej reklamie kupiłeś. I moje pytanie brzmi, jak według ciebie powinno ustalać się to okno czasowe atrybucji, prawda? I no tu mamy last click, tu mamy okres 30-dniowy, a są jeszcze te modele, które prezentowałeś w trakcie elementu. Czy masz jakieś, nie wiem, ambiwalentne podejście albo jesteś fanem podejścia do analityki facebookowego? Wiesz co, z tego co ja pamiętam, albo to teraz jakby tym podstawowym chyba modelem w Facebooku jest model raz, że click-through, jeden dzień i masz model drugi chyba click-through plus 7 day, znaczy click-through jeden dzień plus view-through 7 dni, jakby takie combo, że masz takie dwa podstawowe modele. Oni to troszkę skrócili jako domyślne. Okej, czyli view-through to nie zdawałem sobie sprawy. View-through 7 dni. No tak. I jest wydaje mi się, że to jest najpopularniejsze teraz, bo tam trochę było z tym zmian. Natomiast tam cały czas jest chyba dostępny ten model 30-dniowy na viewsach, o którym mówiłeś. No to też zależy od tego, na jakich charakter ma mieć kampania, którą prowadzimy, nie? Jak mamy klientów, którzy sprzedają meble, to dla nich nawet ten 30-dniowy okno konwersji na Facebooku to jest za mało, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć i ocenić efektywność kampanii. Jak mamy message taki sprzedażowy i ten produkt jest, jego kupno się zamyka w kilku dniach, no to wtedy jakby uwzględnienie tego
tych modeli z krótszym okresem konwersji ma więcej sensu. Tak z tego, co widzę, jak korzystają nasi klienci, no bo my nie prowadzimy biznesu e-commerce'owego, jakby rozumiemy, czego chcą klienci, no ale to nigdy nie będziemy w ich skórze, no to oni raczej preferują 14-dniowe okno konwersji, nie? Więc jakby to jest coś, co click-through, tam 14 dni, to jest coś, z czego oni korzystają. A de facto na przykład robią takie podejście troszkę też hybrydowe cały czas, że z jednej strony oceniają te kliki na podstawie na przykład Analyticsa z tym conversion window tam 14-dniowe, czy lookback window 14-dniowe, a z drugiej strony na przykład do oceny efektywności jeszcze Facebooka to cały czas jeszcze są w stanie porównywać jakby te kampanie pomiędzy sobą, bazując na impresjach w panelu Facebookowym, nie? Więc takie coś. Okej. Dobra. Słuchajcie, z wszystkich gorąco zachęcamy do zadawania pytań. Ja tutaj sobie 2 pytania wyrzuciłem. Andrzej Modric pytał, jaki jest warunek, że możemy połączyć 2 urządzenia pod jednego użytkownika. W Google czy w Facebooku, no Facebook będzie wiedział, bo po to ma wszędzie zainstalowany przycisk chociażby like i piksel śledzący, aby wiedzieć, że na Facebooku jesteś ty. Google będzie wiedział czasem i nie bazuje to z mojej wiedzy na logowaniu do przeglądarki, tylko po prostu na danym modelu, o którym Google nie powie, natomiast systemy klasy Marketing Automation, ja mogę powiedzieć, jak to działa w przypadku usera, my po prostu wrzucamy na różne device'y te same ciasteczko, czyli jeżeli wchodzisz na desktopie po stronie i wyświetla ci się pewien pop-up, to do tej sesji przypisane jest konkretne ciacho użytkownika. Jeżeli wypełnisz formularz, to my łączymy to ciacho z tego device'a z tym adresem e-mail w momencie, kiedy on się zapisuje. Natomiast jeżeli, nie wiem, double opt-in albo ściągnięcie danego maila odbędzie się na drugim device'ie, czyli na przykład na urządzeniu mobilnym i przeklikujesz się przez maila, to w parametrze linku my dodajemy parametr identyfikujący te ciacho, które nadpisuje to ciastko w drugiej przeglądarce. Czyli mimo że mamy 2 device'y, na obydwa device'e mamy wrzucone to samo ciastko, dzięki czemu śledzimy multi-device'owo użytkownika, ale musi nastąpić ten przeklik przez maila lub mamy wdrożony system skryptu dla zalogowanych, w którym to wewnątrz skryptu dla zalogowanych użytkownikowi przekazujemy indywidualny user custom ID, czyli unikalny identyfikator użytkownika, to może być jakiś user ID z waszej wewnętrznej bazy, user ID z systemu e-commerce'owego i dzięki nim łączymy tego użytkownika po tych narzędziach. Kolejne pytanie, jakie się pojawiło od Jakuba Chorożewskiego. W jaki sposób w modelach otwartych na OpenRate uwzględniasz użytkowników iOS, którzy z definicji mają otwarte maile na swoich urządzeniach? Mierzyłeś się, Arkadiuszu, z tym, z otwieralnością na urządzeniach od Apple'a? Nie mierzyliśmy się z tym tematem jeszcze. Ten case, który zrobiliśmy z Yorkają, on jest dość świeży, on głównie dotyczy jednak iOS-a i rynku polskiego, więc jakoś nie wyskoczyło to nam jako duży problem. No to pewnie trzeba by się będzie z tym zmierzyć, jeżeli tak jest. Tu jest kwestia, Jakubie, można wykluczyć użytkowników z iOS-a, bo to też jest kwestia tego, że prawda, iOS-a możesz mieć na mobilce, a na desktopie możesz mieć klienta jakiegoś pocztowego, nie wiem, webowego typu Gmail. Pamiętajmy, że identyfikator jako użytkownik, znaczy ludzie mają popodpinane skrzynki do różnych klientów pocztowych. I tak, faktycznie Apple Mail wycina pewne rzeczy, natomiast już
ja jestem jabłkowy, ale korzystam z Gmaila, także tutaj powinniśmy zawęzić te rzeczy do po prostu klientów pocztowych i systemy klasy Marketing Automation bardzo często w statystykach konkretnej kampanii pokazują, na jakim device zostały to dany mailing odtworzony. Możemy tych użytkowników wyłączyć z tej analizy. No niestety postępująca prywatność i blokada czy third party cookies, czy kwestii związanych z prywatnością maila na urządzeniach Apple'a utrudnia nam efektywność pomiar efektywności tych działań. Niestety niewiele możemy z tym zrobić. Znaczy tam jest chyba jeszcze temat, znaczy mówisz teraz o mailach, tak, a nie o reklamach, bo tam jest jeszcze temat takiego rozwiązania Scam 4.0, które jest teraz przez Apple'a dość mocno lansowane. Ono dotyczy właśnie atrybuowania chyba instalacji w obrębie ekosystemu Apple'a i ono jakby pozwala na ocenę efektywności jakby i obejścia tematu ograniczonego trackingu na iOSie. Natomiast to jest cały czas wczesna wersja, to dotyczy głównie aplikacji mobilnych, więc w tym kontekście coś tam się dzieje i Apple się coś tam nagina, ale no, nigdy to nie będzie już na poziomie użytkownika, to jest już wszystko takie zagregowane. Znaczy, jedyną z mojej perspektywy metodologią, nazwijmy to, walki z ograniczeniem, czy to przeglądarkowym, czy to na poziomie systemowym, jest zbieranie własnych danych i zbieranie tego wszystkiego do własnego systemu klasy CDP, czy Marketing Automation, gdzie zarówno wszystkie kliki, jak i otwieralności maili, jak i aktywności w innych kanałach komunikacji mamy w profilu jednego użytkownika. To bardziej już podejście CRM-owe, natomiast dlatego tak wiele urządzeń, tak wiele usług oferuje nam to logowanie, prawda? No teraz przy one-click login, czy to od Google'a, czy to jeszcze kiedyś od Facebooka, czy jeżeli działamy w B2B, LinkedInem też się można logować w połączeniu z takimi taktykami jak one-time password, czyli żeby nie pamiętać tego hasła, ale móc sobie zawsze szybko do niego wrócić. To jest tak naprawdę jedyna metodologia i posiadanie własnego data lake'a do efektów, do takiego wiarygodnego pomiaru działań marketingowych. To pytanie chyba jest do mnie bardziej, to może przeczytam. Tak. W kontekście Conversion Lift Studies, jak zapewnić losowy dobór użytkowników do porównywanych grup w obrębie targetowania kampanii na Meta? To ja może powiem, jak my do tego podeszliśmy. Jakby my właśnie wykorzystując RFM wydzieliliśmy jakby grupę użytkowników, właśnie to są to Falling Enthusiasts do targetowania i my w Sublime po prostu dokonaliśmy tej randomizacji, tego podzielenia i przez API, już nie pamiętam, które jakby aktualizowaliśmy listę w mecie, która potem była wzięta do targetowania, do wysyłania jakby reklam, do targetowania jakby takiego retencyjnego, bo to sobie byli użytkownicy, których już klient miał. I identyfikacji tych klientów dokonaliśmy poprzez Conversion API. Dokonaliśmy poprzez wysłanie jakby identyfikatorów, tak jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, tak żeby po prostu Facebook po swojej stronie mógł ich znaleźć. I generalnie ten match rate był bardzo wysoki, bo był na poziomie 90%, co nas bardzo zaskoczyło. Myśleliśmy, że to będzie mniej. Więc i ocena jakby tej grupy kontrolnej wyszły testowej jakby odbywała się nie w mecie, tylko właśnie w Sublime, czyli potem po prostu ściągnęliśmy te informacje dotyczące efektywności tej kampanii i te 15% użytkowników, których nie targetowaliśmy, po prostu trzymaliśmy ich w Sublime i mogliśmy też ich śledzić, ich na przykład konwersyjność. Więc jakby tak dokonaliśmy tego podziału i potem oceny. Dobra. Słuchajcie, czy pojawiają się jeszcze jakieś pytania
z waszej strony, abyśmy mogli je zaadresować, bo zostało nam jeszcze 4 minuty naszego spotkania. Tam wcześniej pojawiło się pytanie od Dariusza Piekarskiego: open rate poza targetowaniem, czas dostarczenia, ograniczenia ruchu, premium, wpływ ma nazwa nadawcy i temat maila. Czy uwzględniacie wszystkie te dane w analityce? Tutaj już mówimy o analityce nie takiej, nazwijmy to, około transakcyjnej, efektywnościowej, zwrotu z inwestycji, tylko pewnie analityce efektywności danej kampanii, chociażby mailowej. No i tutaj najlepszym oceną efektywności, a tak naprawdę optymalizacją, do której dążymy, są testy AB, gdzie po prostu możemy rozróżniać każdą kampanię, czy to automatyczną, czy to masową, możemy rozróżniać A, B, C, X de facto, gdzie generujemy kilku nadawców albo kilka tematów maila. Bardzo istotne tylko w tych testach AB, żeby parametryzować, znaczy zmieniać jeden parametr, tak? A nie mieszać treść z nazwą nadawcy, z tematem maila i tu mam, prawda, bo wtedy już nie jesteśmy w stanie... Tak, nie jesteśmy w stanie porównywać jabłek do jabłek, tylko jeżeli doprowadzamy do danego testu chociażby tytułu maila, no to my bardzo często po prostu dwa podejścia plus dwa podejścia z personalizacją, czyli obsadzenia jakiegoś dynamicznej kawałka treści wewnątrz tytułu maila, natomiast sam mail pozostaje ten sam i na podstawie parametru open rate jesteśmy w stanie sprawdzić, który tytuł maila jest skuteczniejszy. Tak samo, jeżeli testujemy treść maila, a nie tytuł, bo ten open rate, sprawdzamy conversion rate, CTR, no i tam po prostu też dodając pewne elementy dynamiczne. Pierwsze główne, najczęściej zdarzające się porażki, na które wpadają klienci. Kasio, od Kasi pytanie, tak. Czy możecie wskazać, jakie pierwsze główne, najczęściej zdarzające się pułapki, w które wpadają klienci? To Tak, z mojej perspektywy to właśnie jest dostosowanie tego last clicka i próba jakby porównywania tego z performancem innych kanałów i na przykład nie patrzenie na to, czy dana kampania, którą porównujemy, na przykład czy ona w ogóle jest sprzedażowa, czy nie jest jakaś bardziej nurturingowa, nie? Czy ona w ogóle, jaki ma w ogóle cel, i próbę jakby zastosowania jednego sposobu jakby pomiaru do wszystkich działań, bez jakby patrzenia na ich specyfikę. To jest główny problem, czy pułapka, jaką wpadają nasi klienci. No i też nieuwzględnienie tych otwartych maili, no bo to jest jednak dość popularne. To jest jednak dość powszechne, że jednak klienci nie klikają w te maile, aczkolwiek ta konwersja jest, nie? Jakby widzimy, nawet z danych segregowanych, jak sobie tam zobaczycie, jeżeli wszystko prowadzicie tak samo, puścicie jakiś mailing i jest jakiś uplift, na przykład last click tego nie pokaże, bo to już jest jakaś taka informacja o tym, że może nie do końca jakby ten wasz sposób pomiaru jest miarodajny i może trzeba jakoś na coś innego się przełączyć. To jest taka pierwszy jakby sygnał. Z mojej perspektywy największą pułapką jest brak danych przed wdrożeniem scenariusza. To znaczy oceniamy tylko ten scenariusz pod kątem właśnie przychodowym, czyli czy uruchamiając tą automatyzację podnieśliśmy sprzedaż, gdzie bardzo wiele automatyzacji, czy bardzo wiele scenariuszy automatycznej komunikacji powinna korygować inne parametry analityczne, czyli tak jakby inne parametry biznesu, czyli chociażby average order value, tak, wielkość koszyka, albo skracanie, znaczy zwiększenie powracalności, prawda? I bardzo często w momencie, kiedy ludzie podchodzą do wdrażania automatyzacji marketingu, nie mają tych danych archiwalnych i nie wiedzą, jaki KPI chcą poprawić. To jest taka największa pułapka, czyli dla mnie nie myślenie, jakie scenariusze wdrażamy, tylko opomiarowanie biznesu najpierw, a następnie porównywanie tych efektywności danych scenariuszy z
po wdrożeniu. To jest taka pułapka, taki problem, który ja identyfikuję. Jeśli chodzi o pomiarowanie, to ja się bardzo polecam. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, nasze dzisiejsze spotkanie powoli zmierza ku końcowi, bo zaplanowaliśmy godzinę 30, jest dokładnie 1,5 godziny. Mam nadzieję, że tak, data is new oil, jak to mawiają, czyli dane i tak jak rozmawialiśmy, głównie te dane własne, czyli nie dane z systemów reklamowych, chociaż one są dobre do analizy porównawczej, czy dane z systemów analitycznych, bo one mają pewien zakrzywiony obraz rzeczywistości, ale te dane własne, czyli konstruujcie swoje CDP-ki, konstruujcie swoje data lake'i i starajcie się nałożyć na to te dane marketingowe. Słuchajcie, jeżeli nie macie już żadnych pytań, bardzo miło było was... Mówisz data is a new oil, a teraz trzeba mówić data is new OZE, nie? A, być bardziej eko. No tak, to jest zdecydowanie politycznie bardziej poprawne, tak? No ale w danych jest wartość, w danych, na podstawie danych możemy tylko podejmować słuszne decyzje dotyczące naszego marketingu. Nam niezmiernie było was miło gościć przez ostatnie 90 minut i to jak Dariusz, pozdrawiają was ze studia w Warszawie. Mike Korba i Arkadiusz Wiśniewski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć. Nie mam pojęcia, jak to wyłączyć.